Witamy serdecznie z Białegostoku. Jesteśmy na Podlasiu i właśnie tutaj mamy zamiar spędzić nasz piękny weekend. A znaczy nie dokładnie tutaj, nie w Białymstoku, tylko idziemy gdzie? Do Splaśla? Do Ciełuszek. A, do Ciełuszek. Czyli do krainy otwartych okiennic. I ratusz się do nas uśmiecha. Pokaż ratusz szczęśliwy. Uśmiechnięty ratusz. Dzisiaj już po ciężkim treningu jesteśmy i jedziemy zaraz właśnie po znajomych. Najpierw idziemy pod Pałac Branicki jeszcze. Aha, faktycznie. Piotrek twierdzi, że nie był, a ja wiem, że był i nawet na tym kanale jest film kiedyś. Serio? Zrobiliśmy dzisiaj taki treningos, że po prostu ledwo idę, a teraz jeszcze po jedzeniu to już mnie złapało tak, że najchętniej też bym poszedł spać. A ja zawsze po jedzeniu muszę mieć deser. Niestety, muszę się tego oduczyć. Jestem uzależniona od słodyczy. Tak, tym bardziej, że niedługo wrócimy do Tajlandii na kolejny obóz Nagłaj Camp. Jeśli byście chcieli wpaść, serdecznie polecamy. Jeszcze jest okazja się zapisać na stronie www.nagłajcamp.com od 4 do 18 sierpnia. No, ale właśnie wracamy do Tajlandii i robimy sobie czas bez cukru. Zobaczymy, jak nam się to uda. Odwyk, dokładnie. Idziemy na odwyk. Będziemy trenować i nie będziemy jeść cukru. Znaczy dla mnie to nie będzie żadnego problemu. Jestem przekonany w 100%, że dla mnie to będzie takie, no trudno, nie będę jadł, to nie będę jadł. Ale dla Ali, no, lekko nie będzie. W Japonii, w Tokio stoi Hachiko, a tutaj... Co to jest? Bulldog jakiś, pies Kawali. Kawali. No, replika rzeźby. A, czyli to nie jest jakiś taki, co przychodził na dworzec czekać ze swoim panem przez 10 lat. Kurczę, ja bym do tego jakąś dobrą historię ułożył. Pomyślcie sobie, że to nie jest normalna rzeźba tylko, nie? Ten pies to jest od zawsze. Tylko go tak zamurowało trochę. Dobra, i wchodzimy tutaj do Pałacu Branickich. I... No, ale nie wstydź się. No, nie wstydzę się, generalnie. Ty studiowałaś... Ale to nie tu, ty studiowałeś tym z Warszawy, tak? Przypomniałem sobie. Tylko wystarczyło wejść, już sobie przypomniałem. Tutaj sobie to wszystko przypomniałem, faktycznie. Ale powiem tak, od tamtego roku, ostatnio jak byłem u Szalonego Reportera na podcaście, możecie go zobaczyć, bo miał być w weekend, ten film będzie opublikowany we wtorek, także prawdopodobnie już na jego kanale jest. I właśnie tak sobie sprawdzaliśmy, jaki mam przyrost na kanale. I powiem wam, że w ciągu ostatniego roku 186 000 nowych subskrybentów doszło na kanał. Także wtedy, jak ten film tu nagrywaliśmy, było coś koło 300, a teraz mamy coś 500. Ale wystarczyło tylko przejść przez drogę, raz się kapnąłem. A wcześniej, jak jechaliśmy samochodem, mówię, nie, chyba nie byłem tutaj. A jednak byłem. Ta pani nas tu nie chciała wpuścić na balkon, pamiętam. No dobra, zobaczymy, zaraz podejdziemy tam jak. Więc jest to Pałac Branickich, dlatego że w jego posiadaniu była rodzina Branickich, zbudowała go rodzina Branickich i często był nazywany nawet Wersalem Polski albo Wersalem Północy. Jest to XVII-wieczny pałac. Po wojnie został bardzo mocno zniszczony, ale odbudowano go, a teraz mieści się w nim muzeum oraz jest to siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Chodźcie, zobaczymy jeszcze ogrody, bo ogrody są najlepsze w stylu francuskim. Znaczy, no naprawdę, no, robi wrażenie. To jest taki symbol Białegostoku. Myślę, że jak ktoś jest z Białymstoku, to mała szansa, że pominie to miejsce. To ja myślałem, że symbolem Białegostoku jest co innego. Nie. Zapiekanka ziemniaczana. Nie, bardziej babka ziemniaczana, właśnie. Wiedziałem, że popełniłem błąd, ale było blisko. Wiedziałem, że coś związanego z ziemniakami. Czy wy jesteście tak samo jak Pyry z Poznania? Nie, my jesteśmy bardziej nawet. Bardziej? To jestem teraz w szoku. Mi się wydawało, że właśnie Pyry z Poznania są najbardziej ziemniaczane. Ja mówię o sobie. Ja jestem na pewno najbardziej inny w Polsce. Jesteś największym ziemniakiem w Polsce. Największym ziemniakiem kartoflem. W całej Polsce. Największy kartofel w Polsce, Alicja H. Aż takiego kartofla. Jak ja. Dobra, idziemy zobaczyć ogrody, bo ogrody były tu naprawdę piękne. I też często tu są organizowane jakieś wydarzenia. Więc fajnie tak mieć jakieś wydarzenie, na przykład w pałacu tutaj. Tak. Ten ogród urządzony jest w stylu francuskim, co oznacza, że jest taki właśnie uporządkowany, wszystko jest zaplanowane.
Chodźmy dalej, zobaczycie jak jest wszystko pięknie przycięte, zaplanowane, ogarnięte, no coś pięknego. Najfajniej by to było widać z góry. I zaplanowane. Nietuzinkowe, jak Magda Gessler to mówiła. Niebanalne, nietuzinkowe. No ale niestety nie można było wejść na górę ostatnio. No właśnie, chcieliśmy ostatnio sobie iść tam elegancko na balkon, żeby zrobić ładne ujęcie. Mówię, kurczę, nie wziąłem drona, to zrobię takie coś. No i dzisiaj znowu nie mam, bo w sumie leży w paczkomacie. A to by z góry wyglądało naprawdę pięknie. Ale tak samo ten w Warszawie, co jest, to te ogrody też by cudownie wyglądały. To prawda, no. I właśnie ostatnio tutaj byłam na imprezie organizowanej przez Netflixa, piknik Bridgertonów, no i powiem wam, że to wyglądało naprawdę jak wehikuł czasu. No, totalnie. Do tamtej epoki. Totalnie. No i jesteśmy w Ciałuszkach. Przyjechaliśmy na podlaską wieś. I to taką naprawdę, jakbyście sobie wyobrażali taką wieś, no to takiej właśnie jesteśmy. Bardzo się cieszę, w tamtym roku też tutaj byliśmy. Było naprawdę świetnie. Także bardzo się cieszę, że spędzimy sobie tutaj weekendzik. Za chwilę przyjdziemy się po wiosce, trzeba wam pokazać. No i w ogóle fajny czas się tutaj zapowiada. Moi kochani, podróż podróżą, ale jak to nagrywam, to właśnie jutro, przepraszam, pojutrze, a jak oglądacie, to już są, wjeżdżają nowe produkty Wojownika od SFD, czyli elektrolity Wojownika. Wiadomo, nawodnienie jest bardzo ważne w życiu, bardzo, dlatego elektrolity bardzo wam w tym pomogą. Energia Wojownika, żeby mieć naprawdę taki dobry kop energii. Wstajecie rano, wiecie, nie każdy lubi kawę, to naprawdę doda wam takiego kopa na parę godzin. Szok, bardzo polecam. Możecie zobaczyć, macie dokładnie 200 mg kofeiny. Kofeina z 4 różnych źródeł. Wieczorem niektórzy mają problemy, żeby zasnąć, no to dobry sen Wojownika naprawdę wam pomoże. Szczególnie jak ktoś podróżuje, problem z jetlagiem albo coś. Przyznam szczerze, już próbowałem i powiem wam tak. Naprawdę będziecie spali głębokim snem. Witaminy, wiadomo, odporność jest bardzo ważna. Cały zbiór witamin macie tutaj dokładnie 12 witamin, 6 ekstraktów roślinnych, 9 składników mineralnych. Wszystko to w połączeniu da wam naprawdę świetne, udane życie. Z odpornością, z dobrym snem, z energią i elektrolity, które zapewnią wam dobre nawodnienie. A to jest bardzo ważne. Niektórzy, wiecie, też lubią sobie poimprezować. A to taka równowaga mistrza, którą naprawdę w ciągu imprezki, jak sobie zjecie po imprezie, pomoże wam wrócić do zdrowia. Wiecie, jak jest. Trening treningiem, ale wiadomo, niektórzy lubią sobie poimprezować. Patrz, jak się jedzie. Pokażę wam teraz piękną wieś, jak wygląda. Powiem wam tak, no tutaj to życie żyje po prostu swoim biegiem. Zatrzymało się tu naprawdę wszystko wiele lat temu i to jest tak niesamowite w tym miejscu. Te stare chatki, a jeszcze tam dalej jak pójdziemy, to są takie piękne okiennice. Fajny klimacik tu jest bardzo. Popatrzcie, jak to niesamowicie wygląda. I te okiennice. Każdy studnia pod domem. Ale tutaj zaraz wam pokażę taką inną jeszcze. Była taka naprawdę jak za starych lat. Krzyż stoi w ogrodzie, kapliczka zrobiona. Piękne drewniane domy. Że to wszystko musi mieć tutaj lat. O, piesek.
No, popatrzcie, następny piękny domek. I tu właśnie mówiłem o tej studni. Drzwi otwierane, cyk, 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 wiadrem do góry. Ten domek też jest piękny. Ola mówiła, że to właśnie jej ulubiony. Stary, drewniany, z pięknymi okiennicami, z pięknym gankiem. I to jest fajne, że tutaj większość tych domków to naprawdę jest cały czas tak zachowana. Takie Podlasie. Ja pierwszy raz na Podlasiu byłem w tamtym roku i powiem wam szczerze, nie wyobrażacie sobie, jak piękne to są regiony. Oczywiście, no nie mówię, że bym chciał tu mieszkać, no ja jestem nauczony trochę do innego życia, ale ludzie, którzy tutaj żyją, mogę się założyć na 100%, że wolniej im życie płynie. Że oni tu po prostu sobie tak żyją, wiecie, z dnia na dzień, spokojnie, bez stresu, chociaż oczywiście to jest wieś. Na wsi też trzeba swoje zrobić. Nie ukrywam, że nie. Szczególnie jak ktoś ma gospodarkę. Ja wiem, jak moja babcia ma gospodarkę, to tam jest naprawdę dużo pracy. I w polu trzeba zrobić, i ziemniaki kopać, i przy krowach porobić, przy kurach, no przy wszystkim po prostu. Zresztą jak widzieliście w tamtym roku odcinek, jak byłem u babci, no to mogliście zobaczyć, jak to wygląda. I tam zawsze każde wakacje za młodych lat spędzaliśmy. To były naprawdę niesamowite wakacje. Pomyślcie sobie, na takiej wsi jedna droga po prostu przez całą wieś idzie. Czy to nie jest piękne, jak to wygląda wszystko ładnie? A wiecie, co było też najlepszego na wakacjach, jak się jeździło do babci, jak się było młodym? No, jak ktoś jeździł, to wiecie, ze starszymi chłopakami piwka się napić. Oczywiście babcia nie wiedziała o tym. No ale tak było, no. Zawsze dobrze będę wspominał ten czas. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogłem za młodych lat spędzać sobie wakacje u babci na wsi. Wiem, że wiele osób nie ma babci na wsi, albo w ogóle już nie ma babci i dziadka. To jest bardzo smutne. Bo mi też tylko jedna babcia już została. O, ten jaki ładny. Ale jak mieliście możliwość spędzić wakacje na wsi, to na pewno każdy z was się pod tym podpisze, że to były najlepsze wakacje, jakie były. Popatrzcie, jaki piękny tu domek, tu już zrobiony, bardziej nowocześnie. Psy czekają dookoła. Spoko, spoko. Spoko, spoko, nic się nie dzieje. Akurat tu przyjechaliśmy właśnie na 30 Oli, koleżanki Ali, ze szkoły koleżanka, ze starych lat. I też tu byliśmy w tamtym roku i to po prostu było tak świetne, że powiedziałem, że w tym roku co by się nie działo, musimy sobie też tutaj przyjechać. Dla tego klimaciku, który tutaj jest. Czy naprawdę już takie wsie jak tutaj, to już mało gdzie można spotkać. Oczywiście nie mówię, że nie ma takich, bo oczywiście, że są. Ale z takimi pięknymi drewnianymi domami, z okiennicami dookoła pola. Zresztą pokażę wam jeszcze więcej. Będziemy też tutaj jutro, pojutrze. Także całe 3 dni będziemy nagrywać dla was ten odcinek. Żeby wam pokazać to, że jeśli będziecie mieli okazję odwiedzić Podlasie, to naprawdę bardzo warto. Popatrzcie to, jaka straż pożarna. Że to naprawdę wygląda jak na filmach takich, jak nagrywają gdzieś o Podlasiu. Ochotnicza straż pożarna. Świetne to jest. Stara kapliczka. O, ale to prawosławna. Dajcie teraz znać, ile osób tutaj ogląda mnie, mieszka gdzieś na wsiach i doceniają to, że żyją na wsi, mają spokój. Oczywiście, jak ktoś ma, tak jak mówiłem, jak ktoś ma gospodarkę, to ma bardzo ciężkie życie. Ja o tym doskonale wiem. Chociaż teraz to i tak mi się wydaje, że teraz jest dużo łatwiej niż było kiedyś. Ze względu na to, że sprzęt jest inny,
dotacje i tak dalej, i tak dalej. To teraz jak ktoś ma duże gospodarstwo, to oczywiście pracy ma dużo, ale biedy też nie ma. Taka jest prawda. Chyba że się mylę, to mnie poprawcie. Ja po prostu wiem to, co wiem i gdzieś słyszałem, ale nie z własnych doświadczeń. Kolejny też tutaj czerwony domek. Brązowy. Patrzcie, tam kolejne boczki. Tutaj stara studnia. A tam boczki. No i to jest los. Idziecie sobie środkiem drogi i nie musicie się niczym przejmować, bo samochód jedzie raz na godzinę. No, czasem częściej, wiadomo. Ale to jest właśnie ten los. Nie to, co w mieście. Patrzcie, jakie ładne konie. Ale takie naprawdę masywne. Piękne zwierzęta. Jeżeli mi tu ktoś teraz się nie nagrał, że mówię piękne zwierzęta, a jeździłem na koniach. Na koniach można jeździć. Koń jest do tego stworzony. Koń jest stworzony do pracy w polu i do tego, że jedna osoba na przykład może sobie na nim jechać. I to jest normalne. Bardzo normalne. Bo zaraz ktoś mi powie o tym, a mówiłeś, że na słoniach się nie jeździ. To nie chodzi o samą jazdę na słoniu. To kompletnie nie o to chodzi. To chodzi o to, że one są tresowane. One bardzo cierpią. I tylko o to chodzi. A nie o to, że słonik, który waży parę ton, weźmie sobie osobę, która waży, nie wiem, 70 kg. Nie o to chodzi. Kompletnie nie o to. Także wystarczy pomyśleć, o co chodziło i wtedy już można wywnioskować wszystko. Kolejne bociany. Tutaj wam powiem, że naprawdę co któryś dom gniazdo bocianów. Czadowe to są. Naprawdę tyle bocianów, co tutaj w tych regionach, to chyba nie widziałem nigdy. Znaczy ogólnie tyle, co na Podlasiu. Kolejny piękny domek. Niektóre już naprawdę są ładnie pomalowane. No i to nadaje naprawdę takiego uroku tym regionom. Pani sobie tam siedzi. Dzień dobry. Piękny dom ma pani. Bardzo piękny. Miłego dnia. Pani podziękowała tylko. Jeśli jutro się uda, a może się uda, właśnie porozmawiamy z taką panią, z taką babcinką tutaj, co tak mieszka, żeby powiedziała, jak tutaj życie wygląda, jak wyglądało przez ostatnie 60-70 lat. Dobry. No, chyba ktoś mnie oglądał akurat. Już pan mnie poznał. No, to będzie też ciekawe usłyszeć. I tutaj ci ludzie właśnie, to stare pokolenie, no tak trzeba powiedzieć. Właśnie oni też mają taką gwarę inną, że podobno, jak już zaczną mówić tak po swojemu, to bardzo ciężko zrozumieć. Dobra, i tutaj jest taka kapliczka z 3 krzyżami i tu możecie zobaczyć, jedno jest zasłonięte. Dowiemy się jutro dlaczego? Nie wiem. Nie wiem. Postaramy się, ale... Postaramy się dowiedzieć. Aha, to jedno to jest grób, no tak. Ale to są groby? Nie, to są kapliczki już, tak? To jedno tylko jest grób. No tak. No, Ja dobrze pamiętam. Ło, spadnie. Ale było coś takiego, że jak tutaj front szedł, no to tutaj było wszystko jakieś rozwalone, to kogoś pochowali. Aha. I to pochowali chyba jakiegoś rosyjskiego żołnierza, ale ja nie pamiętam, czy na pewno o to chodziło. No bo to jest nawet napisane tam cyrylicą chyba trochę. Bo takie A jest właśnie jak z cyrylicy. Ale to też po cerkiewnosłowiańsku. A myślę, że mogę to podnieść? I zobaczyć? To jest jakby rodziny, może na dole coś takiego, nie wiem. Ciekawe. Aha, no. A tutaj spasy poschodzi i... A, rodziny, no. No to spróbujemy babcię jutro zapytać, może się zgodzi. No, żeby opowiedziała, o co tutaj w tym chodzi. A tutaj widzicie, jest zmarł w 1944 roku, 26 lipca. No bo tutaj te A rejony 20... było tak, że ta armia radziecka wyzwoliła tutaj? Ja właśnie coś takiego, Coś takiego było, bo nie? Ale tutaj było tak, 26 lipca 44 było już jakby wyzwolenie Białegostoku, już jakby się skończyła wojna. Aha. 25 wtedy spalili tego mojego dziadka
I to jest jakby ostatni dzień wojny i w ten dzień ten ktoś tutaj zmarł z tego wynika chyba. No to spróbujemy jej Ciekawe. Umysł śmiercią tragiczną tu jest napisane. A to właśnie może nie o to chodziło, o to, co spalili ich? Nie. To gdy spalili, to Aha, spalili to w się... Tyczówce. A, czyli to gdzie indziej. Gdzie indziej. To było tak, że po prostu ogólnie bardzo jest mało artykułów o tym, co spalili. I gdzieś tam czytałam właśnie, że było tak, że zabili jakiegoś niemieckiego żołnierza, gdzieś tam chyba wojska rosyjskie właśnie, gdzieś tutaj na tych terenach i oni w odwecie zebrali ludzi z różnych tam wiosek, właśnie z Ciuszek, z Pawłów, z Kaniuk i ich prowadzili po prostu do jakiejś tam wioski, do Tryczówki, na kolonię jakieś Tryczówki. I to byli jacyś tacy przypadkowi, no mój pradziadek tam nie był jakimś żołnierzem, nikim tam. No i tych ludzi tam wzięli, podpalili w domu, najpierw zabili ich chyba do stodoły, a że tam ludzie jacyś uciekali i co więcej, jeden się uratował, uciekł faktycznie, gdzieś tam mógł jeszcze powiedzieć, ale już nie żyje chyba. Więc jakby nie ma nawet takich świadków. Jakby w ramach takiego odwetu na zabiciu tego żołnierza, tak, bo to, już to po były prostu... te ostatnie, wiecie, jedno wojsko się wycofywało, drugie gdzieś tutaj wchodziło, to już jakby ten cały koniec wojny. No i oni jakby w odwecie, nie wiem czy to prawda, bo to wiecie, z jakichś takich A wycinków. z legendy trochę? No, że w sensie od opowieści ludzi, No. którzy No, tam... była w ogóle taka opowieść, no właśnie jakiś pan niby opowiadał, że bali się być w Białymstoku i przyjechali tutaj nad rzekę i dwóch braci, jeden miał przeczucie, że coś się wydarzy i wrócił do Białegostoku, drugiego odprowadził na główną drogę i tego drugiego wzięli tutaj i spalili właśnie w tej stodole. A to jest szkoła stara, tak? Szkoła, no? To była... Szkoła, ale już nie jest szkołą. Nie, Czyje? teraz jest takim właśnie odremontowanym Aha. miejscem Spotkań. Spotkań. A w ogóle film tutaj kręcili, taki polski, ale robią łazienkę zwykłą. O, to jest old school i nowa generacja toalet. Możecie zajrzeć w okno, zobaczycie, że tu jest remont, ale to z drugiej strony jest to główny plan. No i to adres tam takie firanki. Można tu zrobić turystykę czy coś tam. To wszystko nowe jest. To wszystko odnowili. A mnie atakują jakieś muchy. Pięknie. Chciałem zobaczyć do koników. Patrzcie, jakie piękne konie. No nie rób tak. Ale przecież on ci nic nie zrobił, spokój się. No. To konik. Ale co chcą być głaskane? Ty się bardziej znasz na tym. Jak to on jabłko. Masz? Piękne, naprawdę. No. Ale muszę tu się gdzieś poruszać. Jest po nowy. Każdy zainteresowany, co tu robimy. No powiem wam, że ostatnio jak widziałem te konie w tym Kazachstanie, to faktycznie przy tych to one takie chudziutkie były, że szok. A te to wypasione są konkretnie. Pomidorki rosną w foliakach. I inne warzywka jeszcze. O, botwinka, fuj. Nigdy nie robiłem botwinki. Jak mama robiła zupę z botwinką, to była kara w domu. Ziemniaki. Już za chwilę zachód się zaczyna. Czekamy na ekipę, która ma dojechać. I zaraz grilla odpalamy. Zwariować. Się doczepiły do takie muchy. Takie co one tak siadają i się czepiają. O, ciach zabita. Ciach zabita. O, ile ich jest. Dobra, zacząłem wojnę. Jak tam, ale się podobała wieś? No ja kocham, naprawdę, dla mnie w ogóle podlaska wieś to jest, kocham takie klimaty, naprawdę. Ale tutaj to jest w ogóle już wyjątkowo. Śmiejemy Te się, domki. że właśnie spóźnieni znajomi, jak to na Podlasiu, dostaną karnego bimberku, polanę. Tak jest, zaraz właśnie zaczynamy pić podlaski bimberek. Tak.
Nowych gości witamy. Kieliszkiem bimberku i co też Kwas jest? chlebowy robiony przez mamę Oli własnoręcznie, więc naprawdę będzie cikalafon. O, jaki tu ładny dom jest. Chodź dalej. Akurat podjechali. Uwaga, uwaga, żeby się nie wywaliło. Witamy, witamy. No i tak jest na Podlasiu. Bimberek, ale powiem wam, że jest tak dobry. W ogóle dziewczyny mówią, a ciekawe ile ma procent. Ja mówię, nie, z 20 to max. O, we mnie. Nie, Na pewno nie. Bimberek w życiu. 40 koni będzie miał, ale dopiero Ja później myślę, się że może okazuje. nawet więcej. Niż 40? No ja myślę, że może mieć Nie, bimberek no, że to więcej. się pije jak sok No ale normalnie. to tak się pije, a później dopiero po kilku kieliszkach czujesz, że to było mocniejsze. Kto pił dobry bimberek z Podlasia, ten wie, o czym mowa. No. Bo u mnie Iza się pytała, gdzie kupić. Podlaska samogonka. No to się znajdą na pewno. Pobudka. Powiem wam, że dobrze się spało. Zjedliśmy sobie supla właśnie, sen wojownika. Naprawdę, sen był świetny. Pamiętam taką szafę, moja babcia miała. Dobre to jest, dobre. Stary piec jeszcze stoi. Kurde, takie piece to już naprawdę old school. Jak się paliło, żeby mieć ciepło w domu. Fajne takie wehikuł czasu. Młode pokolenie takich klamek może nie znać. Ja znam, bo u babci też taka była. Znowu kolejny piec do palenia, do odgrzewania. Tutaj się podważało tylko te kółka takim, jak to powiedzieć, takim chwytakiem. O, właśnie tym. Takim dokładnie czymś. O, że tutaj też jest, że wehikuł czasu też to jest dobre. No, Totalnie. fajnie, że takiego nie zachowali. Myj się zimną wodą, a będziesz młoda. Jak to mówię, zimna woda zdrowia doda. O, kredensik stary. No robi to wszystko tutaj wrażenie na pewno. Na strych można iść. Ale jedyne co mnie denerwowało nad ranem, taka mucha mi tu latała. Nie mogłem jej zlokalizować. Ja spałam tutaj i ta mucha do mnie nie przylatywała w ogóle. No, a ja spałem tutaj, bo do okna leciała pewnie. Pokaż jakie fajne... Pokazywałem. no. Dobra, idziemy do ekipy. Zapraszam. Ja powiem wam fajną sytuację. Wczoraj wiadomo, trochę się bimberku wypiło. Zjadłem sobie te super, żeby dobrze spać. I w nocy tak, budzę się. Słyszę kłótnię, ale taką mocną kłótnię. I słyszę, że to ktoś się kłóci po angielsku. I to taki angielski, taki wiecie, angielski, taki amerykański angielski. Mówię, nie no, niemożliwe. Jesteśmy na końcu świata. A to ktoś się kłóci takim angielskim i to jeszcze przy oknach także słychać. Mówię, ale mam haluny. Mówię, kurde, chyba jednak nie można było tego mieszać z bimbrem. Wstaję rano i pytam się, słyszeliście też tą kłótnię rano? Po angielsku. Ala mówi, ty, ja myślałem, że mam jazdy w nocy i mi się to śni. A okazało się, że to są sąsiedzi, którzy są z Ameryki. Po prostu się w nocy kłócili. To się kłócili tak, że było tak słychać, że po prostu się czułem, jakby się kłócili u nas w pokoju. Ale powiem wam, że trochę mnie użyła, jak Ala powiedziała, że też to słyszała. Przez chwilę sobie myślałem, aha, ciekawe. Sen się sprawdził i to mocno. A teraz do śniadanka witaminki, czyli bomba witaminowa. I do tego oczywiście energia wojownika, bo nie mamy kawy, będzie idealnie.
Nasze podlackie śniadanko. O Jezu, o Jezu. Naprawdę tak jeszcze Patrzcie, z gustem i bez przesady. Imprezka się szykuje tutaj. W stylu country. W stylu country, dokładnie. Czyli wanted. Dead or alive. A ten wóz Olka trochę w prawo. Będziemy przebrani za kowbojów. Kowbojów? Tak, dziki zachód, country. To już Tak. na przykład go nie przynieść w ogóle. No bo tam też jak ktoś usiądzie. Dajcie znać, czy lubicie imprezki tematyczne, bo ja kocham. Bo ja zostałem zmuszony. Lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Tak się robi drinking. A trzeba do ładowania. I do salonu. Dobra. Wiem, że mnie chcesz upić, żebym był łatwiejszy. Ala chodzi i rozdaje. Nowy suplement, elektrolity na melanżu. Ja już nic więcej nie przyjmuję. Elektrolity. No idziemy teraz porozmawiać z taką panią, która tutaj... Z Alibabcią, właśnie z Alibabcią, która tutaj mieszka. Ona tu mieszka od zawsze? Tak. I właśnie popytamy, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda życie, co się zmieniło przez tyle lat. Zaraz zobaczymy. No i kończymy odcinek. Mieliśmy właśnie sobie gdzieś tam porozmawiać z paroma mieszkańcami Ciełuszek, którzy są tutaj od zawsze. No ale troszkę, ja to rozumiem doskonale. Czy my porozmawialiśmy? Znaczy porozmawialiśmy z nimi, ale nie chcieli nagrywać właśnie, ale porozmawialiśmy ogólnie, bo to taki pan, który mówi, że 92 lata ma, że już w wieku 10 lat to musiał gdzieś na wsie obok wyjeżdżać. Niesamowite. Do pracy. Do pracy, krowy paść, dokładnie. Dobra. No. No i panie też coś tam porozmawiały, jak to wygląda, ale fajnie była jedna sytuacja. się tak zaczęło śmiać. Bo ten pan mówi, że wiecie, że on tutaj za czasów wojny mieszkał, że on pamięta wszystko dokładnie, jak to tu wyglądało i tak dalej. No i mówi, że się ożenił dopiero miał 29 lat. Ja mówię, kurczę, to na tamte czasy to bardzo późno, bo wiecie, w tamtym wieku to ludzie już 20 lat to już rodziny całe mieli. A on mówi, no tak, ale moja żona miała 19 i taki uśmieszek na ustach. A ja mówię, ale to było tak zabawne, po prostu od razu się tak zacząłem śmiać. Fajne, naprawdę fajnie. Weekend w Ciełuszkach na Podlasiu jak najbardziej udany. Mam nadzieję, że uda się tutaj przyjeżdżać za rok i tak dalej. Bo to jest takie fajne miejsce, że szok. A jeszcze opowiadali nam trochę o tym, że tutaj już praktycznie nikt nie mieszka z młodych ludzi, że większość domów, które stoją, to mieszkają pojedynczy ludzie, że... Głównie wdowy. Jest 16 wdów na wsi, 2 wdowców tylko. I że po prostu ludzie nawet nie mają, że 2 krowy na całą wieś jest, bo nie ma kto po prostu przy tym robić. Nie, że nie ma kto, tylko się nie opłaca. No i się nie opłaca, no i ludzie już po prostu, no, można powiedzieć, ta wieś, tak, żeby źle nie zabrzmiało, ale po prostu się zestarzała, że młodzi ludzie stąd uciekli. Albo na weekendy przyjeżdżają. No, ale klimacik super, naprawdę bardzo, bardzo było fajnie. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie, na razie.